Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę po najwyższej górze w Indochinach, czyli Fansipan. Więc jestem w Sapa od kilku ładnych dni. Tak z 5 dni myślę, że tu spędziłam. I w Sapa znajduje się najwyższy szczyt w Indochinach, który ma ponad 3000 metrów wysokości. Nazywa się Fansipan i od tych 5 dni próbowałam dostać się na tą górę. Natomiast była kiepska pogoda. W sensie zachmurzona. Dzisiaj postanowiłam ze znajomymi tutaj poznanymi w hostelu wynająć skuter i pojeździć po okolicy. I oczywiście zrobiła się pogoda i jest fantastyczny dzień, żeby udać się na górę. Tak więc podrzucili mnie tutaj. Oni nie chcieli wejść. Nie szkodzi, pojadę sama. To jest droga impreza, do tego kosztuje około 150 zł kolejka na górę. Dlatego nie chciałam bez ładnej pogody wjeżdżać, dlatego że jak jest zachmurzony, to nic nie widać, tak? Czyli jakby trochę się to mija z celem wydać tyle kasy. A tak wygląda tutaj teren dookoła, a my idziemy tutaj. Cable Car Station. Są tutaj również ogrody, duży teren, można pochodzić, ale ja idę do kolejki, żeby nie ominęła mnie ładna pogoda, ponieważ zmienia się ona tutaj bardzo szybko i nie ma co ryzykować. No więc jak się okazuje, znalezienie szczytu Fansipan wcale nie jest takie łatwe. Są strzałki, które kierują w różne strony. W strony, które są zamknięte. No nic. Gdzieś tu musi być wyjście. Są restauracje, bardzo tutaj jest przyjemnie, cywilizowanie. Tutaj niektórzy ludzie spędzają cały dzień. Co tu mamy dobrego? Ciasta, pizza, fast food. Generalnie nic specjalnego. No
i 2 razy drożej niż gdziekolwiek indziej, ale to chyba zrozumiałe na tej wysokości.
Na Fancy Pan można się dostać z miasteczka Sapa. Bezpośrednio z tego miasteczka jest poprowadzony wyciąg na sam szczyt góry i kosztuje 800 000 dong w chwili obecnej, czyli we wrześniu 2023. To jest jakby pierwszy poziom. Na drugi poziom wiedzie kolejna kolejka, która kosztuje, nie wiem, kolejne 100 czy 200 000 dong i to już jest króciutka kolejka, to jest ostatnie 600 stopni, które również można przejść na piechotę na spokojnie. Są one strome, nie powiem, i wymaga to trochę wysiłku i na pewno trzeba odpoczywać w międzyczasie, bo to też już jest taka wysokość, gdzie jest trochę mniej tlenu. Ale na spokojnie to tak samo można przejść i przejście, szczerze mówiąc, jest też bardzo ciekawe, bo tutaj jest cały kompleks różnych świątyń i świątyń buddyjskich z XV i XVI wieku. I również tutaj za mną, nie wiem czy go widać, chyba teraz go widać, 15-metrowy Budda i no jakby jest tutaj dużo takich tarasów i miejsc, z których można naprawdę popodziwiać widoki, jeśli oczywiście sprzyja Wam pogoda. Ja tutaj jestem może od jakiejś godziny, półtorej. Teraz zaczynają się zbierać chmury dookoła, takie bardzo mleczne, mgła właściwie można powiedzieć. Tutaj może widać. Tutaj może widać. Tak więc trzeba mieć trochę szczęścia. Z tego co czytałam, są jakieś okresy w ciągu roku, gdzie pogoda bardziej sprzyja. Natomiast samo Sapa jest nazywane miastem mgieł, bo jest rzeczywiście tutaj spore zachmurzenie. Ja tu spędziłam 5-6 dni do tej pory i to jest pierwszy dzień dzisiaj, kiedy udało mi się wstrzelić w takie okienko pogodowe, w którym rzeczywiście miałam fantastyczne widoki tak naprawdę z każdej strony. No ale teraz zeszło już chmurami. Tak więc to bardzo ciężko jest przewidzieć. Tutaj naprawdę można spędzić kilka godzin na spokojnie. Tutaj są restauracje, można sobie usiąść, napić się kawy, zjeść obiad. I warto tutaj rzeczywiście spędzić naprawdę co najmniej z pół dnia, moim zdaniem. Bo to jest po prostu, tutaj jest przepięknie. I nawet jeśli przyjedziecie tutaj o jakiejś tam określonej godzinie i nie będzie żadnej widoczności, to tak jak mówię, to, że ta pogoda i zachmurzenie się tak często tutaj zmienia, to znaczy, że jeśli posiedzicie tutaj, nie wiem, godzinę, dwie, to się może wszystko zmienić. Tak więc to też warto wziąć pod uwagę. Przepiękne miejsce, naprawdę. Całkiem spektakularne. Jest to naprawdę fantastycznie zadbane. No, na moim filmiku będziecie mogli zobaczyć tutaj te wszystkie tarasy, które są poprowadzone. Jest tutaj mnóstwo ławeczek, można sobie posiedzieć, pokontemplować życie, pooglądać te widoki, te pasma górskie tutaj dookoła. Po prostu przepięknie. Naprawdę warte swoich pieniędzy.